Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź lewą, kupuj na Enewie. Cholipka, powiem wam, że tutaj będzie nietypowy gameplay, bo ja sobie nie wyobrażam bieganie i zdobywanie tych fortów. I liczba tych fortów i generałów, którzy są w tych fortach, ja tu sobie troszeczkę posiedziałem, poanalizowałem sytuację. Troszeczkę jednostek niedużo poprzemieszczałem. Większość naszej armii jest faktycznie rozlokowana w fortach. I na razie w tych fortach musi zostać, bo nie stać nas na tą armię. Nie stać nas na tą armię. Spróbujemy zmontować jedną armię pod wodzą Stanisława Żółkiewskiego. To jest taki Manstein naszych czasów, w sensie tych czasów Polski w dobie wojny 30-letniej. To jest taki Manstein. Jak generałowie generalnie tutaj zauważyłem, są gwardią, która nie powinna walczyć. Dość słabe statystyki mało ich. Tak, Stanisław Żółkiewski to jest jakiś porąbany husarski gigaczat. To jest 100 jazdy husarskiej w generale, która się odnawia. Wiecie o tym, nie? Bo to jest generał, więc to się będzie odnawiać. Także bardzo fajna sprawa. Tutaj montujemy. Stanisław Żółkiewski wyszedł z Modlina i tutaj ciągniemy jakąś armię z moździerzem. Spróbujemy z tego zmontować armię i pójdziemy w kierunku Królewca. Nie wiem, czy dobrze robimy. Przekonamy się. Pozmieniałem nazwy osad. Wszystko zostało pozmieniane tyle, ile mogłem. Krakowy i tak dalej. Tu jeszcze jakieś jednostki z południa idą, bo nie mieliśmy miejsca. Księcia Władysława, mam nadzieję, że też uda się na front wrzucić, chociaż oni generalnie mają być tutaj już zarządcami. To już nie jest ten etap, że Hurdur Husaria król przewodzi jak niczym pod Warną, szarżą. Tutaj już generalnie szlachta, królowie, władcy sobie siedzą, fajeczkę pykają fajkowego ziela, liczą szekle z żyta. No ale dobra, to mamy ogarnięte. Powiedzmy, że ja to sobie poogarniałem. W sensie tylko 3 jednostki przemieściłem. Nie, reszta na razie siedzi, żeby zobaczyć, bo nie wiem, czego się spodziewać po tej modyfikacji. Nie wiem, czego się spodziewać. Musimy się nauczyć klikać. Pedro. Tu jest nasz Przemysław i nasz Przemysław fajnie jakby pogadał z cesarskim... A to jest cesarska osada, od razu to z cesarską osadą pogadamy. Słuchaj, mordeczko, prawa handlowe, bo my graniczymy przez Śląsk i przez Karpaty, ale nam zapłacisz powiedzmy 100 szekielków za tą umowę handlową. Aha, po prostu umowa handlowa, no dobra, niech będzie. Ale informacje o mapie byśmy ci sprzedali. Informacje, wiem, że jeszcze nasz wywiad, siatka wieżyczek strażniczych, wieżyczkowej nie działa, ale powiedzmy 1000. My kawał mapy widzimy jako Rzeczpospolita. 1000 szekli. Jesteście bankrutem. O, zaakceptowali. I to nawet można było więcej wyciągnąć. No dobra, to mamy ważną umowę handlową, dzięki czemu nasze miasta będą lepiej zarabiać. I mamy, to jakieś winice. To jakieś chyba tekstylia. Dzięki nasze osady będą lepiej zarabiać i tam lepsze relacje z Austriakami. Na razie z Austriakami może nawet pod sojusz pójdziemy, bo się skupimy na wyczyszczeniu protestantów z północy. Ważna rzecz, ja ten odcinek jeszcze nagrywam od razu po poprzednim, więc nie odniosę się teraz do waszych komentarzy, tylko w komentarzach wam ewentualnie odpiszę. Jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem wam pokazać na wprowadzającym odcinku, że tutaj mamy coś takiego. To w ogóle jest Wałcz, a to się nazywało Deutschkrone. Chyba Wałcz, tak mi się wydaje, że to powinno być po naszemu nie Deutschkrone, ta osada się nazywała Deutschkrone, tylko Wałcz. Że tu jest coś takiego jak budynek, który ma odzwierciedlać niepokoje i wyniszczenie w regionie objętym wojną 30-letnią. Wojna 30-letnia zmasakrowała tereny Rzeszy, a tutaj nasza przygraniczna Wielkopolsce prowincja też niby doskwiera jej troszeczkę i ma permanentny bonus reformatorski, którego nie można zniszczyć. I tu jakiś reformator stoi, rozumiem, z księgą i nam jakieś herezje kręci i tego nie możemy się pozbyć. Więc tutaj są taka mechaniczka i tak to wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, bo widzę, że już jest problem. Możemy próbować zmniejszać podatki, bo niewiele stracimy, a nie dość, że będą zadowoleni, to jeszcze populacja będzie jeszcze. Chociaż nie, populacja akurat nie wzrośnie, ale Warszawa, że się buntuje? Płock, że się buntuje? To jest 25 zadowolenia? Aha. No to nieźle. A czemu wy się buntujecie, karypelki moje? Andres religijny. Ty, a my nie mieliśmy coś takiego jak wolność wyznania? Równouprawnienie, każdy mógł wyznawać co chciał, dopóki płacił podatki? Coś mi się to nie zgadza, czemu te nasze miasta tak się buntują? Odpalę listę, posegreguj po zadowoleniu, a w Chełmie na przykład mamy tylko 5 zadowolenia. Bo my chyba nie będziemy walczyć, robić inwazji na Prusy, tylko będziemy własne prowincje pacyfikować. No cóż, jest i tak, możemy zrobić im tory wyścigowe.
Będzie można zrobić wyścigi, co podniesie zadowolenie. Coś taniego, szybkiego, co podbija zadowolenie. Nie znam jeszcze tych budynków. Także dajcie mi chwilę, żeby się zapoznać. Może sami też coś ogarniecie. Bar zawsze jest odpowiedzią na wszystko. 5% zadowolenia. To niewiele. Synagogę można machnąć. Żeby rzymiańską tom. 2 tury 1800. Coś jeszcze do zadowolenia? Dobra, pijani heretycy będą się klepać między sobą, a nie buntować przeciwko naszej władzy. 2 tury i 5% zadowolenia. No więcej nie wyciągniemy, ale to wygląda na to, że my zamiast inwestować w handeli i dalszy rozwój, to będziemy inwestować w pacyfikację własnych poddanych. A ja schełm na cały garnizon wyjąłem, to dlatego tyle oni wszyscy tam stali. No to wiele wyjaśnia. Wałcz też trzeba spacyfikować. Niskie podatki od razu, no co, no będziemy rozpijać polskie społeczeństwo. Albo teatr machniemy. 10 zadowolenia, 3 tury, 4800. My nie mamy dużej ilości środków. A nieposiadanie dużej ilości środków i nie inwestowanie w tego, daj 2 tury. 1800 zadowolenia, znaczy 1800 szekielków. No właśnie, my na start mieliśmy niewiele. No trzeba będzie te wszystkie osady przejrzeć. Dobra, 75 to już jest znośnie. To jak obniży... Oj. Witamy w Płocku. Pozdrawiamy z Płocka. Od razu machnij ciebie. W Poznaniu zmniejszymy podatki, jest git. W Wałczu są niskie 70% nie powinni wybuchnąć. Dobra, reszta prowincji na razie znośna. To idziemy do króla królewicza miłościwie nam panującego z nas i wazów. Mam nadzieję, że przynajmniej płynnej polszczyzny się nauczył przez tyle lat, albo przynajmniej łaciną do nas gadał, a nie tym dziwnym szwedzkim językiem. Co my chcemy machnąć? Jak tak patrzyłem, to nie ma budynków z Divine Conquer, które zwiększają koszty budowy, więc od razu lecimy w coś, co daje szekielki. Ten coal cooking wygląda spoko, bo nie dość, że daje stały dochód, to jeszcze podnosi wymianę handlową, a Kraków graniczy przez 2-3 prowincje z Austriakami, więc będzie handeli się kręcić. No i może, czekaj, co tu jeszcze możemy rozbudować? No może Warszawę, no za niedługo stolica powinna się znaleźć w Warszawie. O, Marketplace'ik, 2 tury 2600. Supply wagony, o, to może być Crash. Nie, Crash! Ja chciałem zobaczyć, co robi Supply wagon. Czy on uzupełnia zaopatrzenie w tej armii, w tej mechaniczce. Jak to może działać? Nie dowiemy się, bo Crash. Jak ta modyfikacja będzie crashować, to ją sobie odpuścimy, bo ja mam wszystko dobrze zrobione, inne mody dobrze działają. Także jak będzie problem z niestabilnością, to sobie odpuścimy, no niestety. No nic, trzeba będzie robić częste zapisy. Powtórzyłem wszystkie ruchy z poprzedniej tury, czyli znowu musiałem na przykład nazywać te osady na nowo, ale spoko, niech będzie. Czy my jesteśmy w stanie rekrutować kapłanów? Jesteśmy. No dobra. Przeniesienie stolicy do Warszawy, może potem będzie lorowo. Kapłan warszawski, Janus Paulus Secundus. Albo gdzieś bliżej linii frontu z herezją Poznanie, tutaj cyk. Też was zacznij nawracać, zrób jednego. Ile on kosztuje? Kapłan kosztuje 200 szekielków. To rekrutuj. Rekrutuj, jak zrekrutujemy. Chociaż czekaj, jest tu papież? Nie, nie ma zakładki papieża. A szkoda, bo jakiś krutacjonen by się przydał na protestantów. Nie pogniewalibyśmy się. Dobra, chyba wszystko zrobione, co mieliśmy zrobić. Zrobimy pierwszego... my na start mamy minus 15 000. Bo wydaliśmy pieniądze. Ja nawet armii z tych fortów nie wyciągałem. To komplikuje postać Rzeszy. To mocno komplikuje postać Rzeszy. Nie wiem, czy nie musimy w ogóle tych armii pochować do fortów, bo widzę, że forty mogą duże ilości jednostek darmowo otrzymać. Bardzo duże ilości. Aż niepokojąco duże. Patrzcie, że tu na przykład jest 2, 3, 4, 5, 6. Ty też jesteś darmowy. 6 jednostek darmowych. No to szykuje się prawdziwy roleplay Rzeczpospolitej. Nie stać nas na żadną armię, dopóki Polska nie będzie upadać i że nasza kochana szlachta nie przejrzy na Łoczęta. No to my tu będziemy klepać biedę. Dobra, ta armia miała iść na Prusy Wschodnie. A jedyne co zrobi, to ją rozpuścimy po te 3 forty. Strasburgi, Sierpc. Sierpca jest Sereg chyba dobry. I jakieś Luboje. Także co, no pierwszy znamy końca tury i zobaczymy, co tu się kręci, co tu się dzieje. No zobaczmy. Nie skraszowało. Dobry znak. Pytanie, czy jacyś dyplomaci nas tam nie chwycą. No Polska ważny grajek. Pewnie i protestanci i katolicy chcą nas mieć po swojej stronie. No ale jak nam zabrali Gdańsk, no to no nie. My już stronę wybraliśmy. Znaczy w sumie będziemy walczyć ze wszystkimi.
Wyszedłeś z fortów, to dobrze. Panna młoda, książę Władysław, Bożena Suchecka. No dobra, niech ich się tam szczęści. Lokalna Polka, książę Władysław, no to Szwed. No to trzeba tam lokalną szlachtę, nie magnaterię, po swojej stronie. Poda mi się minus 3000. No i zamieszki. Mamy zamieszki w Płocku. I mamy zamieszki w Chełmie. Nie stać nas na naprawy. Tu się robią te. Hinter der Fassade der Prager Burg wird ersonnen, wie Böhmen wieder Otworzyli katholisch okna. werden könnte. Defenestracja praska, tak? König Ferdinands Statthalter haben den Abriss von Kirchen der Dobra, ewidentnie Protestanten tego moda gebilligt. robili Niemcy. Für deren No to jest Ständevertreter ist dies fajne, ein Bruch ale ihrer nie wiem, czy verbrieften prawa autorskie mnie nie Religionsfreiheit. zjadą. Może jak będę zagłuszał gadaniem i nie wiem, ein będę Affront. machał, a kamerka nie zasłoni. Ale no wiecie. Kurde, jakiś serial, film o wojnie 30-letniej niemieckiej. Widać, że stary. Eine idą? Delegation von ihnen marschiert zur Prager Burg. Wkurzone pepiki idą! Wkurzone pepiki! Gdzie jest Jan Hus? Fabricius, Gdzie browary czeskie? Te niemieckie to Die czyny Vertreter są! des Königs Wąs z ahnen Habsburgami! nicht, was ihnen Pa jak idą! bevorsteht. Oficjelów habsburskich wyrzucić, pa! Ja, wojna totalna w języku czeskim. Nie wiem, jak jest wojna totalna po czesku. Jak mod będzie dobry, to potem zrobimy tą rewolucję czeską. was wollt ihr? Verräter, ihr dzieje? missachtet unseren Glauben. Und unsere Rechte. Ketzer haben keine Rechte. Nur weiter so. Euch Jaka Prahlhänsen fabułka. werden wir das Maul Nie wiem, czy stopfen. ja to mogę oglądać, czy nie. Zobaczymy. Teufel, lass mich los! Jeden Um odcinek Himmels Willen. spróbujemy. Wir haben nichts getan. Fahrt zur Hölle. Dobra, ktoś się napracował. Papistischen Teufelsbraten. Od scenki do Mediewala. O, wyrzucowi? Wąs z Habsburgami. Tylko wielka Lechia. I cyk do siana jak asasyn. Protestanten stürzen Skok die wiary! Statthalter des katholischen Czeski Monarchen skok aus der wiary! Fenster. Przez okno. Obwohl er glimpflich endet, Dobrze, krótko z der Prager Habsburgami. Fenstersturz löst eine Spirale der Gewalt aus. Was als Protest A für wystarczyło Recht und utrzymać tam Freiheit gegen die Jagiellonów. Politik Mielibyśmy Ferdinands gedacht piękną war, multikulti wird von der Rzeczpospolitą katholischen słowiańską. Propaganda in Wien als brutaler Anschlag. Habsburgów im się zachciało. Ci się szlają. Z 17 metrów. Dobra, kto nie skakał z 17 metrów, niech pierwszy zostawi łapkę w górę. Dobra, no niech będzie. Czy to ma jakieś implikacje, czy to jest taka fabułka? Ciekawe. Ogłoszenia frakcyjne. Plus jeden do dowodzenia, spoko. Mamy dwóch kapłanów i ogłoszono mariaż. Bożena i książę Władysław. Bożena jest od dziś waza. Zobaczmy, czy to spowoduje, że Austriacy walczą z Czechami? No walczą. Z posiadłościami czeskimi. Bohemian Estates. Pytanie, czy wcześniej już walczyli? Bo nie zwróciłem uwagi. Chyba walczyli wcześniej. Praga będzie gdzieś... O, tu jest Praga. Dyplomaci widzę, że już się przemieszczali. O, możemy z Bohemią pogadać. Właśnie, słuchaj. Słuchaj, mordeczko, ty jesteś sojuszem protestanckim. Jesteśmy nie po tej stronie będziemy. Very generous. Nie jesteś bankrutem tak jak Habsburgowie. Słuchaj. No nam każdy szekielek jest na wagę złota. Nie wiem, czy bardzo wysoki poziom trudności to była dobra sprawa. Ty, a spróbuj może nawet... Zaszalejmy, nawet 600? Very generous. Ty, no, podejrzane. Nie no, 8000 za umowę handlową Czesi nie dadzą. Niemożliwe, no ale próbuję. No nie wiem, może ta defenestracja praska znaleźli szekle habsburskie i rozdają na prawo, lewo. Ty, czekaj! Poczekaj, bo tu jakieś jest bardziej takie AI, mi się wydaje, w tej modyfikacji takie dyplomatyczne. Proponują sojusz, proponują umowę handlową. Czekaj, to my czy oni będą nam płacić? We will give. Czekaj, ich oferta, czyli oni zapłacą, tak? Że my damy jako oni. Przez 4 tury 3400. Poczekaj. Kontroferta. Bez sojuszu. Ale podoba mi się te 3-4-500 na 4 tury. A bez sojuszu, umowa handlowa i tego. Okej, będą nam płacić 3500 przez 4 tury. To jest szybka matematyka 14 000, tak? No, patrzcie. 3500, prawa, lewa. Podoba mi się. Ej, git. Czekaj, to my im sprzedaliśmy informację o mapie, czy oni nam? Bo my wszystko widzimy. To oni nam jeszcze dali informację o mapie? Poczekajcie, bo aż jestem w szoku, że bot taką kontrofertę zrobił. Pierwszy raz widzę tak zaawansowane kontroferty bota w Medievalu, jeżeli chodzi o dyplomację. Ciekawe. No dobra, no w tej turze nie mamy tego dodatkowego pieniążka, tak zwanego szekielka.
Będziemy co turę dostawać. No dobra, no lepsze to niż nic. Pokaż mnie. Możemy ciebie może do Wałcza wrzucić tym dodatkowym generałem. Agentów. Myślibór Kuczek, kapłan. Masz paladyna z Gotika, będzie polował na smoki. 8%, nie możemy zrobić żadnych krucjat. Mamy 2 działa, dwa działa. Wrzuć je do fortu. Bo jedno działo to jest wydatek 410. Na razie trzeba każdy szekielek szanować. Poznaję, możemy robić husarię i kawken. Łokręt. Okej. I gdzie my jeszcze zrekrutowaliśmy agenta? W Gnieźnie, dobra. W Gnieźnie mamy 71, w Poznaniu mamy 8%. Skupmy się na razie, żeby Poznań jak najszybciej nawrócić. Okej. I teraz tak, ta armia nasza, Stanisława Żółkiewskiego, no musimy ją rozrzucić po fortach, nie? To chodźcie do Sierpca, wychodźcie tutaj do tego i na razie powolutku. Na spokojnie tą kampanię ciśniemy. Trzeba się dobrze ustawić i zobaczyć, jak ta wojna 30-letnia będzie się kręcić. No szkoda, bo jest dużo budynków, a nie możemy budować. To mnie troszeczkę boli. No nie możemy się pobawić. Warszawa na razie spacyfikowana. A, tu jeszcze idą oddziały. Kawalerię generała wrzucisz. Książę Władysław. Ty, generałowie tutaj chyba w ogóle są darmowi, no właśnie. Więc oni w fortach siedzieć nie muszą. Najemników nas nie stać. No i brakuje na wieżyczki. Byśmy wzięli jednego wieżyczkowego, na przykład Hugo. I Hugo by latał jak na Polsacie tego. Cyk, cyk, cyk. Hugo koptery. I by nam wieżyczki stawiał. Hugo Haller. Szkoda, że nie ma fabułki, bo to jest Haller von Hallenburg, bo to jest postać historyczna ewidentnie. Dobra, skipnij turę. Zobaczmy, co się dzieje. Kandydat do adopcji. Bolesław z Brudzewa. No dobra, niech będzie, bo on jest darmowy. Event o tym, że śledzie wymierają na Bałtyku. W sensie, że mało śledzia jest, bo są nadmierne połowy. I rybacy z Bałtyku przenoszą się na atlantyczne, oceaniczne łowiska, bo na Bałtyku jest mało ślidzia. A dużo zarabiali na tym ślidzia. Na szczęście my Gdańska nie kontrolujemy, więc to nie nasz problem. Nowa misja. Wyślij emisariusza do Ligi Katolickiej. Liga Katolicka jest tutaj, ale tu pewnie gdzieś będzie emisariusz Ligi Katolickiej. Widzę, że książę Ferdynand. Nie wiem, czemu on jest zamknięty razem z dyplomatami. Dostaniemy 500 florenów. Zamieszki. Pełnie, spoko. Tu armia z Torunia wyszła. Poczekaj, my dostajemy te 3,5 tysiąca, mieliśmy być na plus leciutko. Mamy dalej minus 2700. Raport z końca tury. Elektorat Palatynatu zostaje królem Bohemii. Okej, to jest odnośnie zawiązywania się tej Ligi Protestanckiej i te wszystkie tam staty niemieckie wymienione, że przechodzą na wiarę protestancką i wyrzucają rzymskich, papajskich i habsburskich namiestników. Proszę, ciekawe. Ty, ale te pieniądze mi się nie podobają. Porobiły się tawerny, karczmy. W Warszawie Marketplace się zrobił. A ten dostałeś supply'e? Supplied, okej. No spoko. 2000. Zobaczmy, czy jak was powrzucamy do fortów, tych, których można. Wy też chodźcie do fortu. Okej, ty jesteś darmowy, nie? A nie, ty kosztujesz. Władysław Broniewski, ale ty jesteś darmowy i ten Żbiszek niech przejdzie sobie tu. Dobra, już mamy 5400, bo ja tą armię tutaj do fortów porozrzucałem. Jeszcze was wrzucimy do fortu. No nic, na razie nie będziemy siedzieć i czekać, chillować sobie. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądać, a tu Liga Protestancka biega. No dobra, jak wypowiedzą nam wojnę, to powszechna mobilizacja. Powszechna mobilizacja i wyciągamy naszych żołnierzy z fortu. Zobaczmy, jak wygląda nawracanie prowincji. Było 8%, mamy 15%. Dobra, no 2 misjonarzy ładnie działa. Tu jeszcze artylerię do Shrimów schowamy. Dzięki czemu kolejne szekielki się uda zgromadzić. I nasz dyplomata musi znaleźć dyplomatę z Ligi Katolickiej. Tu jest Maksymilian. Drogi Maksymilianie, posłuchaj. My musimy pogadać. Umowa handlowa, very generous. Ty, a może my od nich wszystkich będziemy ściągać haracz? I na przykład sprowadź regularny trybut, powiedzmy przez 5 tur w wysokości, nie wiem, 2000 przez 5 tur. Zbalansowana oferta za umowę handlową. Katolicka Liga, papajska. Co ty na to? Patrz, wszyscy chcą sojusz z naszą Rzeczpospolitą. Dobra, zrób kontrofertę. Wyrzuć sojusz.
Ale płać nam trybut w postaci 4700, to może się nie zgodzić. 3000 przez 2 tury za umowę handlową, zaakceptowane. No i interesy z katolicką ligą to czysta przyjemność. Potem jak opowiemy się po którejś ze stron, to potem jeszcze dodatkowe szekielki za sojusz z nimi weźmiemy. Ty, a nie chciałbyś kupić informacji o mapie? Tak po znajomości? Powiedzmy za 1500 jak was stać? Bo musi mieć niesamowite boosty do ekonomii. Za 1500 wziął informację o mapie. No dobra, czyli mamy 1500 plus 500 za misję, ale zostało 800 i za pakty dyplomatyczne mamy 8000. Plus to, co dostajemy z handlu z boosta, nie? Bo handlujemy. O, Kraków już dodatkowe 40 szekielków dostał. Dobra, tu mamy Bolesława. To może te jednostki też na razie do Kielc właduj, tylko niech książę Władysław leci na północny front w kierunku Warszawy. Okej, pokaż jeszcze tylko, czy jakieś osady mają potencjał do dalszych zamieszek. Nie, Chełmno powinno się nawet ustabilizować. Już na 70% skoczyło. Tu jeszcze jeden generał idzie, a pokaż... Trzeba będzie się przyzwyczaić tej mapy, serio. Ta mapa jest dla mnie graficznie trochę za duże przestrzenie puste. 15%, a w Chełmie mamy, czekaj, Trzewy 44, Malbork 17, Chełmno 33. Okej, znośnie. No i w następnej turze powinniśmy mieć 8666. 666, skipujemy turę. Kurę, Mściwój z Rapsztyna. No piękne imię Mściwój. No daj tego generała. Handeli. Że w średniowieczu różnica między miastami a wioskami polegała w głównej mierze na rynku. Na handeli oraz na specjalnych dniach handlowych, które w sumie do dzisiaj przetrwały. Które oferowały lepsze dobra z odległejszych krajów. No spoko. Nie wiem, czy to ma wpływ, czy to jest taki stricte fabułkowy event. Racja, trzeba o tym pamiętać, że cesarz w HRE, czyli tej abominacji, ani Holy, ani Roman, ani Empire, jest wybierany przez elektorów. A spośród 7 elektorów 4 jest protestanckich. I tu jest ryzyko, że kolejnym cesarzem nie będzie katolicki Habsburg, tylko ktoś z protestantów. Habsburgowie, Austria nie może sobie na to pozwolić, dlatego szykuje się do wojny. I kolejna ciekawostka, że najpierw korona czeska była zaproponowana Saksończykom, ale król Saksonii odrzucił, bo chciał utrzymać pokój, a Palatynat był ambitny i się zgodził. Okej, no dobra. Niech będzie. Wojna w cesarstwie wrze. Mam nadzieję, że na tym skorzystamy, bo szekielków mamy 9910 tysięcy, a to oznacza inwestycje. Niestety nie możemy kompletnie biegać armią, ale dzięki temu możemy inwestować. To wejdź sobie do Kielc i zaczniemy od inwestycji, tak jak obiecałem. Panie Hugo, zaczynamy od rzeczy najważniejszej, skoro mamy stały dochód, pierwsza wieżyczka tej serii, aby podglądać śląskie Katowice, Gliwice, port bezimienny, Śląsk. Tutaj drogi handlowe trzeba wszystko łowieżyczkować. Może nie przekraczaj granicy, żeby nie zepsuć relacji, ale ta wieżyczka będzie naszą wieżyczką, żeby nie było. Pierwszy odcinek i jest wieżyczkowy. Dajcie też znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy więcej czasu poświęcali na te ciekawostki historyczne i je sobie omawiali, czytali. Zwłaszcza na początku, gdzie na razie no, niewiele się dzieje, bo musimy przygotować się do tej sytuacji, która ma nastąpić, czyli wojna, ekonomię zbudować i nasze armie na razie muszą sobie przychillować. Oczyszczanie ziemi, czyli pewnie wypalanie lasów. Ja na razie bym sobie... O, to jest ten tygodniowy markecik. Chciałem zobaczyć, co robią te wagony, ale boję się, że skraszuję, więc na razie po prostu kliknij markecik. Czyli co, tu mamy Kraków, tu mamy Warszawę. Są dwa najbardziej na wschód wysunięte polskie state'y. Czemu Polska jest w Grosspolen? A, czekaj, a Poznań? Poznań jest w Poznaniu. A. No i wszystko jasne. Dobra, w Płocku machnij port rzeczny. -5 za zadowolenia. Musimy uważać, żeby ich nie wkurzyć. Zrobimy marketplace'ik. Kupca będziemy mogli wystawiać. Zobaczymy, czym da się handlować. Trzeba też zobaczyć, czy możemy szpiega kliknąć. Szpiegu byłby wskazany. Dwie jednostki według moich obliczeń możemy wrzucić do sierpca. A nie możemy. Źle to obliczyłem. 2, 4, 5.
Aha, to 5 jednostek darmowych może być. Raz, 2, 3, 4, 5. Aha, bo generał zawsze jest darmowy. No dobra, to pójdziecie tutaj, już reszta będzie trochę w nadmiarze siedzieć. Ile wy w ogóle kosztujecie? 125 to nie są drogie jednostki, a strasznie ciągną. Strasznie ciągną po dochodzie. Dalej mamy Poznań, który dalej jest lekko niezadowolony. Jakiś kolejny budynek do zadowolenia. A, kolejny bar możemy postawić. Ok, zostało 1900 i w Gnieźnie możemy zrobić rzymiańską albo kolejny bar. Ok, 11 000. Git. Kielki się zgadzają. Jeszcze do Chełmna jako garnizon. No i idziemy teraz pogadać może z Prusami, póki jeszcze jest zawieszenie broni, żeby to wykorzystać. Panie Przemysławie, szukaj O, Hiszpania tu jest. Ale że co, że przez Flandrię, Walonię, Belgię? Jest pruski junkier. Tfu. Panie Teodorze? Wy też chcecie handlować? Cieszy nas to bardzo. Myślę, że tu jednorazowa płatność będzie wskazana. Jednorazowa płatność, powiedzmy... Kurde, podoba mi się ta modyfikacja. Tyle płacą za umowę handlową? Jeżeli pruski dyplomata to podpisze, to jest 25 000 rozłożone na 5 tur. To nawet się wstrzymamy z ofensywą. Ty, prawie... O ile? Co? Czekaj, ja to muszę przeanalizować. A bez informacji o mapie, ale 4500 za 8 tur? Jeszcze ci to zmniejszymy do 4000 na 8 tur. Podpisał. Podpisał! Ta modyfikacja powinna przewidywać, że Polska nie ma problemu z protestantami, tylko ma za dużo rzymiańskiego genu. Ej, podoba mi się ten modzik. Podoba mi się. Ale my będziemy z traktatów zarabiać. Znaczy wiecie, to jest tylko czasowe, ale to pozwoli nam rozbujać ekonomię i potem jak będzie rozbujana ekonomia, no to będziemy mogli więcej działać na lądzie. Ej, podoba mnie się. Nie wiem, czy twórcy moda przewidzieli, że te boty będą tak skore do handlu. Może o to tutaj chodzi, że trzeba sobie radzić. W skarbie zapełniać właśnie po to tutaj to jest, żeby z nimi gadać. No potem jak będzie wojna, to już nie pohandlujemy. Ale git, podoba mnie się. Drogi też trzeba będzie pobudować, bo tu są duże odległości, a duża liczba dróg i potem pewnie jakieś stateczki, żeby szybciej przerzucać jednostki, nie tylko forty, bo zakładam, że te statki tu... Nie, widziałem, były statki w Poznaniu do budowy. Będziemy mogli... Ty no, ile tych generałów? Nigoniem Borowicz. Lojalista, spoko. Bierzemy. Leprozji... Trąd? Problem trapiący ludzkość od czasów starożytnych w XIII wieku osiągnął swój szczytowy zasięg z powodu higieny i tak dalej, bardzo niskiej, przenoszenia się. Nadal na końcu XVII wieku był problem w Norwegii, Islandii i Anglii. No proszę bardzo. No spoko. Mam nadzieję, że żadne choroby nie będą nas trapić. I kronika w maja 1618. A, trzecie prawo Keplera, ta? Na te opuszczanie tych, no, przestrzeni ziemskiej i tak dalej. Masakra to obliczanie na fizyce było. No, spoko, fajnie. Dzięki, panie Kepler, że do dziś dzień musisz swoimi naukami terroryzować prawilne żybiczki w szkołach. Ale spoko, ciekawostka kolejna. 12 000 w skarbcu, szekielki, szekielki. Znaczy, głównie nasz dochód pochodzi z tego, z dyplomacji. O, już spadło. Troszeczkę, ale to nam pomoże, zdecydowanie. Na rozwój. Zobaczymy, jak Kraków będzie sobie ładnie radził. I dzięki temu niemieckie szekle z HRE finansują nasze wieżyczki. Wieżyczkowy Hugo ma co robić. Wieżyczkowy Hugo na posterunku. Machnij tu wieżyczkę. No i git, podoba mnie się. Ty, tu jest jeszcze polski forcik. Poza granicą. W Bielcu? W Bielcu. Nice. Polskie forty. Poza granicami. W Chełmnie. Znowu coś im się nie podoba. Hostelik. O, 10% zadowolenia. Machniemy im hostelik i za jedną turę garnizon zwiększymy. W Czewie można by zrobić Bernstein-Gall. Jakiś unikalny chyba budynek do handlu. Mi się wydaje. Hospicja. Koszt minus 20 do rekrutacji, ale bardzo drogi budynek. Imperialny kościółek. O! Tylko 4200, ale macie, bo tu jest problem z religią. W sumie nie aż tak duży, to nie dostaniecie. Coś, co szybko da pieniądze. Znaczy nie pieniądze, a ten. O, kolejny karczmy można zrobić. Może karczma lepsza niż kościół.
Postaw tutaj jeszcze wam, żeby podbić zadowolenie. I wszędzie się buduje? Daj spisy. Jeżeli wszędzie się buduje, w Kownie się nie buduje, w naszej placówce, to tutaj machnij marketplace'ik. W Wałczu się nie buduje, a są wzburzeni. Może być. I dzięki temu... Dobra, udało się. W każdej osadzie się buduje, to bardzo ważne, żeby cały czas szła budowa, te osady się rozwijały. Mamy 2 naszych kapłanów. Szkoda, że nie ma tej kurii papieskiej. Znaczy nie, żebym krucjaty potrzebował, ale no wiecie, żeby była walka o wpływy, coś tam jakoś mechanicznie można było od papieża szykielek wyciągnąć. Podczas głosowań lektorskich zawsze można kogoś przekupić, coś zrobić, coś podziałać. Dobra, na razie to wygląda dobrze, stabilnie, ambitnie. Panie Wawrzyńcu, witamy na pokładzie. Zamieszki w hełmie, niepotrzebnie, populacja spada. Proszę naprawić nasze koszary. Niepotrzebnie. Kasztelan Kulmerlandu, +2 do German Order, City of the German Order. I niemiecki ten, porządek, tak? Zamieszki, spoko. Dalej jakaś ciekawostka historyczna, ogłoszenia frakcyjne. Ile mamy? 10 000, pewnie jakieś te reparacje się skończyły. 8-letnia wojna albo wojna o holenderską niepodległość. 68-48. 80-letnia wojna. Sorry, mea culpa. No właśnie coś mi się nie zgadzało. Zaczęła się od rewolty w północnych prowincjach przeciwko cesarzowi Filipowi II z Hiszpanii. Okej, no niech będzie. Potem Holendrzy też będą się bawić w wojnę 30-letnią. Zakończyła się w 48 pokoju w Munsterze, kiedy Republika Holenderska została ogłoszona, uznana jak niepodległym krajem. Niech będzie dyplomatyczne informacje. Konfederacja Szwajcarska walczy z Hiszpanią i Hiszpania zawiązała sojusz z elektorem Trieru. Trier, on jest po stronie katolickiej, protestanckiej, będzie, nie wiem, ale ma sojusz z Hiszpanami, no to chyba bardziej sprzyja katolikom. Dobra. I się pobudowało. Dobrze, to mi się podoba. W Płocku się zrobił markecik, a to oznacza, że możemy zrobić merchanta. I możemy te supply wagony. Pozwolę sobie zrobić save'a, bo chcę zobaczyć, co robią supply wagony. A nie chcę, żeby mi znowu skraszowało, jak na nie kliknę. Także supply wagony. 2 tury się robią, 930. Dobra. Inspiruje pobliskie jednostki, ma specjalny atak. Mogą spanikować zwierzęta. Very good stamina. Ale to mechanicznie... Aha, to działa, żeby podnosić moralki, tak? Ja myślałem, że to będzie uzupełniać zaopatrzenie armii. No spoko. No to zawsze warto mieć. Zawsze warto mieć. W Płocku dostaniecie 90 zadowolenia. Dostaniecie ten port do handlu, żeby wykorzystać potencjał Płocka. I dziś jeszcze w 2 osadach się skończyły stawiać budynki. W Chełmie zamieszki, ale zaraz je spacyfikujemy. W Poznaniu. Poznań jest ładnie nawracany. Mucio importante. Dostaniecie markecik i w Gnieźnie dostaniecie również markecik. Świetnie. 10 000. Ile z tego dostajemy? Z trybutów 4000. Ej, te boty albo... Czekaj, 6. tura. Tam te dwa trybuty już się skończyły? Bo z Prusami mamy na 8 tur. Szkoda, że nie da się zobaczyć, nie? Na ile tur jeszcze mamy. A, faktycznie, można zobaczyć. Przez 6 tur 4000. Okej, no dobra, no niby się spłacają. Niby się zgadza. No to z kim teraz pogadamy? Z Ligą Protestancką. Ligą Protestancką, bo ją też będziemy atakować w razie czego. Także zawczasu z nimi pogadajmy, żeby wykorzystać ich handeli. Także znalazłem Duńczyka i Duńczyk dał nam 1000 szekli za informację o mapie. Jednorazowo, nie chciał więcej. W ogóle Duńczycy nas nie lubili w tym, zauważyłem, że nas nie lubią. Także idealnie styknie, żeby postawić sobie wieżyczki, a tu chodzi jakaś austriacka armia. Nie wiem, dlaczego tu chodzi austriacka armia, ale chyba pomylili granicę. To jest nasza wieżyczka. A tutaj wieżyczkowy widać, jak się sprawdził. Tu cyk granicę do końca mapy, a potem cyk będzie tu chodził. Cyk, te puszcze mazowieckie, cyk. Będzie wszystko łowieżyczkowywał. No dobra, to co, znajemy końca tury? Znajomy końca tury. Że co, że tu jest mechanika lutowania, kiedy jesteś na terytorium wroga? Bo generalnie lutowanie, plądrowanie jako terenu w Mediewalu zawsze było, nie? Tylko, że to bardziej działało jako debuff na prowincję, bo była ta wyniszczony obszar w regionie. A tu będziesz dostawał tylko jednorazowy zastrzyk gotówki, tak? After which the unit can be moved. O proszę, fajnie.
Fajnie, przetestujemy. Mam nadzieję, że przetestujemy na pruskich wioseczkach mechanikę plądrowania. Zawieszenie broni Francja, Habsburgowie. Okej, raport budowlany. Dużo się pobudowało, mamy tylko 10 000. No dobra, ale Kraków rozbudowany, już pod 1000 podchodzi. Trzeba mocno trzepnąć dochód krakowski, bo jest za mały. Drogi 10 000. Fiu. Zacznij od marketplace'u. Na razie te drogi wystarczą, a handeli trzeba kręcić. Olipka, drogie te budynki. Musimy wybrać regiony, na których się skupimy i będziemy maksymalizować ich rozwój, więc pewnie Kraków i Warszawa, nie? Machin, tutaj port handlowy, no właśnie, bo to jest już połowa tego, co nam została. I Kraków się buduje, Warszawa się buduje, to się buduje. Chełmno rozbuduj. W Chełmie też zrób port, no i nasze szekielki się skończyły. Mamy jeszcze 4000 dochodu. Wieżyczkowy na posterunku. To jest jeszcze nasze. Nie, tu się już Czechy zaczynają. Bardzo dobrze. Jakimś zagubionym wędrowcom postawimy wieżyczkę. Szlaki oznaczymy, żeby sobie eksplorowali góry. Tu są Czechy, Austria, my. Tutaj na skrzyżowaniu postaw wieżyczkę. Fajnie. Hugo wieżyczkowy melduje się na posterunku. Great sukces. Tu są rebelianci. Ej, w następnym odcinku, w ogóle chłopi i drwale z podstawki Mediewala. W następnym odcinku ten garnizon spróbuje pozbyć się tych chłopów. Szekielki na razie się zgadzają. W sobie możemy jeszcze z Kowna wyciągnąć garnizon i wrzucić... Co to są? Spieszeni lansjerzy. Okej. 200 utrzymania. Panie, przecież to miliony szekli. 2 jednostki możemy wrzucić do fortu w Poniewierz, nie? Po polsku to będzie Poniewierz. Fajnie kojarzę, jest taka osada. Jeszcze jeden oddział w sumie tam można byłoby wrzucić. Wkurzycie się. To na razie nie, ale na pewno w tym momencie myślę... Oho, piraci na Wiśle? Piraci na Wyśle. Myślę, że w tym odcinku mogę wam podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że na razie ten nietypowy gameplay, jeżeli chodzi o Medievala, wam się podoba, gdzie rozbudowujemy, handlujemy i próbujemy zmaksymalizować dochody i rozwój i dyplomatycznie podejść do tematu. Mam nadzieję, że wam się podoba. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach o tej serii. Może trzeba ją przyspieszyć, może olać to i wrócić do was, jak dopiero będzie wojna totalna. Tymczasem się żegnam, dziękuję za uwagę, do następnego. Cześć, cześć.